Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku z serii naszej budowy resortu i domu na Filipinach. Będzie to czwarta część majowa, od 21 maja do 31 maja. Z takich newsów, no to przedwczoraj miałem operację. Tutaj było to usuwanie osteofitów z łokcia, prawda, i jakieś tam leczenie zapalenia. Rana będzie wyglądała brzydko, ale łokieć będzie zdrowy, będę mógł wrócić normalnie do treningów. Rehabilitacja od 3 do 5 miesięcy, zobaczymy. Okaże się tak naprawdę po miesiącu, więc ręką ruszać nie mogę. Czuję się jak trochę jednoręki bandyta, bo bez ręki to jak... no ciężko się pracuje. Ale wracając do tematu, budowa trwa. Mamy dzisiaj oczywiście, kiedy to nagrywam, jest Dzień Dziecka, 1 czerwca, dzień wyborów. Jest po godzinie 21. Nie wiadomo jeszcze, kto wygrał, ponieważ różnica pomiędzy Trzaskowskim a Nawrockim jest poniżej tam procenta, a mogą się jeszcze mylić, więc obudzimy się rano w nowym lub starym świecie z nowym prezydentem. Więc zapraszam Was oczywiście do zostawienia łapki w górę i subskrypcji, ponieważ na pewno nam to pomoże w dalszym nagrywaniu, zakończeniu resortu i w tworzeniu dla Was materiałów. Bardzo dziękuję za wszystkie komentarze, oczywiście podpowiedzi co do budowy. Jak co poniedziałek widzicie ten materiał, środa, piątek staram się nasze blogi rodzinne Wam dodawać. Zobaczcie, w tą środę będzie blog z Dnia Kobiet i w piątek z mojego właśnie wyjścia do szpitala. W szpitalu spędziłem 2 dni, 2,5 dnia, prawda, od czwartku do soboty i już jest ok. Niedziela, ból jest, dostałem bardzo dobre lekarstwo przeciwbólowe, więc czuję się po prostu jak no nie powiem, nie mogę powiedzieć przed kamerą, ale dobra. Zapraszam Was do oglądania ostatniej części majowej z naszej budowy. 21 maja. Robiliśmy inspekcję, żeby podłączyć prąd na stałe już. Licznik zostanie przeniesiony do naszą działkę. Przygotujcie się, bo ten materiał będzie miał około godziny. Jak widzicie, 21 maja dalej jeszcze nie skończyli nam dachu, ale już jest końcówka. To, co zobaczycie w tym materiale, naprawdę spadniecie z krzesła, ja się to załamę. To są elementy dachu restauracji. Wszystko wnoszą ręcznie, spawają, malują. Potem na górze jeszcze przyspawają i pomalują. O, wnoszą. Wciągają. 2 na górze, 3 na dole, 1 po środku. Ciężkie chyba to nie jest. Ma długości 8,3 metra. Jak dobrze pamiętam. Tak. 8,3 metra. Jakbyście się pytali, dlaczego nie ma Jerlin, no bardzo mi przykro, musiała położyć dzieci spać, jutro do przedszkola, ja do pracy, a dzisiaj też mieliśmy dobry dzień z dziećmi. Jak Dzień Dziecka. Mam nadzieję, że byliście na głosowaniu. Sprawdzę to. No, udało im się wciągnąć. Łącznie jest takich 7 elementów. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O, kolejny niosą. W 3 osoby niosą, czyli jakieś takie 40 kg bym powiedział, że waży. Może trochę więcej? Oni tam silni są. Nie wyglądają, ale silni.
Powiem szczerze, że tak patrzę na tę restaurację i tę siłownię i strasznie długo to trwa. Teraz jeszcze wykończenie, które będzie trwało pewnie kolejne 2-3 tygodnie co najmniej. Czekamy cały czas na okna na siłowni, już 2 miesiące odkąd spłaciliśmy zaliczkę, ale tylko dlatego, że to jest hartowane, prawda, 1 centymetrowe, 12 mm szkło. Tutaj widać naszą kuchnię w domu, kazałem im zdjąć te płytki, bo są obrzydliwe. Kupiłem te płytki, ale nie po to, żeby były na ścianie, a żeby były pod blatem i na podłodze. A zamontowali je bez konsultacji ze mną. Na ścianie chciałbym raczej matowe płytki, prawda, takie jak mam w domu i mniejsze, a nie takie duże. No te mi się ewidentnie nie podobają, Jerlin też. Kazałem je zdjąć tak, żeby ich nie połamać, a to są duże. Chyba 60 na 60. Więc mieli trochę zabawy. Jak widzicie, wszystko robią na cement. Teraz zmieniliśmy taktykę i kazałem, że te płytki, które mają być na ścianie, mają być na klej. A nie, że będą mi odpadały zaraz. Start. O, jedna płytka zdjęta. So you measure for the rebars. Dodatkowe zbrojenie, prawda? Co pół metra. Mierzy kuja. To jest łazienka w restauracji. Taka mała, tylko zlew i ubikacja. Szambo będzie za restauracją, tutaj między płotem a restauracją. Tutaj widzę, kuja wkłada cement do pustaków. No, klatka Faradaya, już się staje na głowie, żeby tam był dobry internet w każdym miejscu w resorcie, naprawdę. To będzie najważniejsze dla mnie. Tutaj będzie szambo i te zbiorniki na wodę będą kuchnia, kitchen. Imong gibira para mutarong siya, binwidingan mo. Okay. Jak widać, będzie to wszystko zbrojeniem. Oni tam uwielbiają stal, powiem wam. Jak tylko mają, to wszystko przyspawają. To widzę, 12 są? Chyba 12. Albo 16. Pospawane jeszcze tak. Tutaj widzicie pospawane. Do ściany. No, plywood ramana. Powerful. Tam kuja ścianę kończy. No już zamontowali 7 sztuk, tak? 2, 4, 5, 6, 7. 7. Hindi naman nakalatay diri ako. Piszcie w komentarzach, co myślicie w ogóle. Jakieś sugestie bardzo są mile widziane z mojej strony. I oczywiście wszystkie komentarze czytam. Nie odpisuję, chyba że czasami jakieś coś jest ciekawego, ale na pewno biorę pod uwagę. Ang dito sa tumoy? Alam, wala na naikuan diha. Wala na na reverse. Dili, wala na na reverse for. Ang ra sa tumoy, wala na na reverse. A, powiem wam, że ten łokieć to boli cały czas. Wezmę sobie przeciwbólowe, bo 2 razy dziennie takie coś dostałem, gdyby ktoś się pytał. Naprawdę działa wyśmienicie. Kończą dach tutaj.
Jak będziecie chcieli zobaczyć, jak moja operacja wyglądała, no to w piątek będzie materiał. 16, czyli 16 używają, czyli dobrze. Przy takich dłuższych odległościach, no to używają 16. No tak wyglądają jak 16. To już są naprawdę 1,6 cm średnicy, to jest dużo. Wiecie, w dwóch miejscach po środku, plus do tego dospawane do całej konstrukcji. A tutaj montują dach. Że oni się tak nie boją chodzić, a to jest wysokość 9 metrów. Ponad. Tu moje zamówienie. Prosili mnie o maszynę do cięcia metalu. Trochę późno, ale lepiej późno niż wcale. Tym bardziej, że jeszcze mamy dużo cięcia. Więc kupiłem im taką stacjonarną maszynę. Inco to jest taka chińszczyzna, ale ma gwarancję i jest znana dosyć na Filipinach. Więc ogólnie maszyny się sprawdzają. Mamy kilka maszyn tej firmy, jak na razie się nie psują. Malują już normalnym wałkiem, 20. Co prawda nie wiem, po co to malują tutaj. Jak najpierw trzeba tą ścianę wyprostować. Ale to bez komentarza zostawię. Kazałem im jak najszybciej wyjść z domu, bo już mam ich tam dosyć w domu. Robią tą samą robotę po 10 razy. Tutaj przygotowują dalszą część elementów pod dach. Teraz będą wzdłuż te elementy. Jako że tam jest gorąco, to żeby nie malować tego na końcu, to najpierw malują, potem spawają i potem jeszcze malują w miejscach, gdzie zostało pospawane. Tutaj jest ściana od strony naszego domu w restauracji. W ogóle zastanawiam się, jeśli będzie miejsce wystarczające na stoliki, to tam nie postawię bilardu. Dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście bilard. Bo no, fajnie czasami pograć w bilard, prawda? Tak się zastanawiam, taki normalny, dużej wielkości bilard, to by było fajne. Tutaj Agnes tłumaczy, do czego będą te switche, prawda, przyłącza. Będą 4 wentylatory, nie będzie w restauracji jako takich, klimatyzacji będzie otwarta. Ale takie będą ruchome, żeby każdy był zadowolony. Window. Money window direct. Kuchnia ma około 25 metrów, więc powinna im wystarczyć. 150 by 150. Dwa duże okna, 1,50 na 1,50 m kazałem im zrobić, żeby widzieli, co robią w tej kuchni, prawda? I po drugiej stronie tam będą te zbiorniki, trochę będą przesłaniały. Będą zbiorniki na wodę. So they make window in the CR 60 by 70. They're already done with their rebars, 16 rebars. They put their race in each, in between the two braces. There's a rebars as the brace. A ta maszyna do spawania, powiem wam, że jest dobra. Za paręset złotych, a zespawała już całą restaurację, siłownię i pół domu. O, zamknęli wreszcie. Mamy jakiegoś specjalistę odnośnie solarów, bo potrzebuję tak naprawdę instalacji. Obliczyłem sobie wstępnie, że będę potrzebował 60 paneli, jakieś 550-600 watowych i będą musiały być te zainstalowane na domu, na części domu. Tutaj cała
restauracja będzie w solarach. Około 30 paneli powinno wejść i drugie 30 na domu. O, na to nie chcę nawet patrzeć. To jest wentylacja w tej przestrzeni między domem, sufitem a dachem. Namówili nas do tego, żeby zrobić to ręcznie. I teraz robią to ręcznie. Jestem załamany, jak to widzę. Bo zrobienie otworów do jednego takiego panelu to 30 peso. No commento. No ale popatrzcie sobie, kurde. Sprzątają na górze. 22 maja. Kolejny dzień. Dalej malowanie, painting. Trzeba pomalować, żeby nie rdzewiało, prawda? Dili ni siya tayaon. Ipintalan para nindot lang tower. Tylko jestem ciekawy, czy nie sprzedają już gotowych pomalowanych. Czy nas tam nie robią w H. Powiem szczerze. Insulation is here. O. Tutaj im kazałem naprawić te, widzicie, te takie freski na ścianie. To jest izolacja na dach restauracji. Dwustronna, centymetrowa. To jest najlepsze, co mogłem znaleźć. The excess of this will be used in the apartment. Tingin kayo siya. Mani ang madali. Pięknie, widzicie? Bez komentarza. Równo jest, idealnie bym powiedział. Profesjonalnie, jakby to maszyna robiła, co? Tutaj mamy restaurację, zewnętrzną część, łazienka i 2 okna od kuchni. I tu też będzie taki pokój energetyczny, gdzie będą magazyn baterii, będzie szambo, będzie woda, będzie wszystko. Nasz dom jeszcze widzę z lewej strony nie zainstalowali. Air ventilation in every corner you will need, and then that missing there you will work it. Just turn here, hopefully because it's already closed. Finish already on the side. No taką ścianę będziemy wychodząc mieć z domu. Ogólnie światła będzie dużo, ale jak to będzie wyglądało, to się tak naprawdę po paru miesiącach życia będę mógł wam powiedzieć. Kolejny dzień, 23 maja. Dalej malują elementy dachu. Magmusig maayo para mahumanda yun. Naman siya nagsagarang pagpagnostal. Ano naman? Naday kuan technique. So this is the CR. In the CR there's no outlet. There's no outlet here. Nie ma gniazdka w łazience. And there's an outlet here. Tutaj mam plan, żeby był ten dyspensor na wodę. Tu będzie bar, ale będzie po mojemu zrobiony, bo nie tak ma wyglądać. And then 5
5 minutes. Yeah. And then in the kitchen there are supposedly Tutaj mówi już o takich szczegółach, gdzie mają być kontakty, prawda? Bo to wszystko musieliśmy wcześniej zaplanować. so 1, 2, 3, 4. Should be there's another one there. 4. Wykończenie domu. Wykończą mnie z tym wykańczaniem domu, powiem wam. Po prostu głowa mała. Ale dlatego musicie, dla tych co kiedyś chcą inwestować na Filipinach, to naprawdę zapytajcie się, to wam powiem, jak to wygląda. Put the C4 lens here. Mimo to wszystko i tak nadal uważam, że jest dużo taniej wybudować na Filipinach dom niż w Polsce. Przynajmniej połowa tej ceny. Two like this because this is the first Tu jak widzicie, to co malowali, to kładą właśnie wzdłuż. one and the third one there. I razem w całość spawają. Already used the cut off. Please, dali lang. Jeśli chodzi o... Final na siya. O, tutaj mówi właśnie... This is the final paint. W domu zdecydowaliśmy, że będzie semi-gloss, czyli takie półbłyszczące, żeby było łatwe do czyszczenia. Simisidla. W ogóle zastanawiam się, żeby zrezygnować z telewizora w domu, a zrobić po prostu projektor rzucić. So gabutang they're installing the door. Tanan itaw na niyo de. Short. Taki spocony trochę kuja. Pato pala sa tong short. Sa kana? Sa CR? Łazienka dziecięca. Here. Ilakan na I ninyo tutaj pokój Lili. Ponieważ jest mniejszy, więc będzie dla niej. Super. Używali maszyny. Zobaczymy, ile wytrzyma. Just need to buy like this. Disk. The division between the restaurant and the kitchen is already done. No już prawie skończyli ścianę kuchni. Windows. No trochę zajmuje takie ręczne robienie, prawda? Tutaj zaczynają czyścić dom, bo powiedziałem im, że mają wyjść jak najszybciej z domu, bo już mam dosyć oglądania tego, że w kółko robią to samo. Tym bardziej, że mówię,
Ci, co pracują w domu, są zadowoleni, bo pracują w cieniu. Nie chcę na to patrzeć w ogóle. Powinny być zakupione już z otworami. Tutaj fuga, jeśli chodzi o fugę po prostu cokołów, to chciałem białą. Prawie biała. Tutaj ściana została zaczęły pękać ściany, a dokładnie połączenie ściany z sufitem. Tak wyglądają? No ładnie to wygląda, nie powiem. Po europejsku. Napiszcie w komentarzu, jak tam uważacie. Wydaje mi się, że fajnie to zrobili. Tak wiecie, surowo, a też taki filipiński styl. Nie można mówić, że to będzie, wiecie, łatwe do czyszczenia. Na pewno. Tutaj paczka kolejna, żeby im przyspieszyć wiązanie metalowych zbrojeń. Ale coś im nie idzie, bo popsuli już jedno. Semi-automatic. To jest takie urządzenie do wiązania zbrojenia, ale jak używacie za grubego kabla, to nie działa. Chyba myślę, że to wibrator. No, dobrze, tak. O, no prawie. Kolejny dzień, 26 maja. Mam nadzieję, że się rozsiedliście, bo jeszcze nie jesteśmy w połowie. Pila ka door mo tirahan imong anak de? Tanan? Karon? Di mo siguro mo kay pagka mo kay gusto no. Ang finishing mo kan wala ka tayo. Finishing, wykończenie. Ale drzwi już pomalowane na biało. O, tak ma być wykończone, tak? Że ładna, prosta linia, idealnie przylegające. U nas to robimy uszczelkami i cokołami, prawda? Znaczy ościeżnicami. Tutaj cemencik wylewają. Zobaczcie, teraz jeśli chodzi o cement, który robią na ściany, on jest dużo gęstszy. Prawda? Ten widać ewidentnie jest gęsty i tym robią właśnie, kładą cement na ściany. To też Inco maszyna i działa już kilka miesięcy. Codziennie. Tu jeszcze. Yes. To łazienka jeszcze cały czas. No, chyba całość pospawali, widzę, przyspawane tam. Teraz trzeba będzie pomalować. O. Dużo roboty. Skończyli czy nie? Skończone, tak. No dobra, teraz trzeba pomalować i czekamy na dach tak naprawdę. Wygląda solidnie, napiszcie w komentarzu. O, Charlie, dawno go nie widzieliśmy. Kącik zoologiczny, zapraszamy. Dawno nie było. Charlie i jego suczka. Charlie, widzę, się nie nauczył jeszcze, dalej wykorzystuje kobiety. Po prostu takie sadystyczne trochę te zabawy Charlie ma. No i Charlie, zostaw ją. Zostaw ją, Charlie. Ale już urosła dużo. Kolejny dzień, 27 maja. Zaczynają czyścić podłogę.
Wyczyszczą podłogę i będą plastrować ściany, cementować. Wiadomo, jak te rusztowania znikną, to będziemy dopiero zobaczymy tą przestrzeń w tej restauracji, bo na razie tego nie widać. Tam jest łącznie 120 metrów z kuchnią i łazienką. Więc to powinna być naprawdę ładna przestrzeń. Tutaj dom, kolejne malowanie. Co ty masz na głowie, na czole? Glossy na Glossy. Semi-gloss. Wiem, co kupowałem. Kupowałem semi-gloss. So that's the crack. Tutaj ściana, właśnie to łączenie ściany z sufitem popękało i muszą to teraz naprawić. Primer. After primer, animal. So Tatay Risto is making a layout. Tutaj przygotowuję layout, czyli linki na tak, żeby była równa ściana. Widzicie, linki są porozwieszane, tak żeby wiedzieli, coś tam dużo tego ma być. About the lime that you're talking, we'll mix it in the cement. There's no lime in here. In Shopee there is. I think in Lazada there is also. A, tu Agnes mówi, że nie ma wapna do cementu. Co naman eh? Takie jakieś dziwne urządzenie. Leveling. Really close. To jest łazienka. Bimmer is here. No i to, co jest tutaj, to jest kolejny błąd. Padung babaw? Słuchajcie. Tam miało być wyjście ewakuacyjne. I tam ma być drabina według straży pożarnej. A oni zaczęli robić ścianę. Już jej nie ma oczywiście, ale... No po prostu załamka czasami. To moje biuro oczywiście. Napiszcie mi może w komentarzu, na jaki kolor pomalować drzwi do mojego biura. Bo cały czas się zastanawiam. Są zielone, ale wydaje mi się taką kawę z mlekiem zrobić, takie brązowe raczej, jasne. Tutaj kończą ściany. Dzisiaj widzę, że jeszcze spawają. Tam widzicie, w oddali był wulkan właśnie, gdzieś w tamtym miejscu było trzęsienie ziemi. Zamek, no u sąsiadów się w tym momencie nic nie dzieje, bo chyba z tego co wiem nie mają pieniędzy, żeby zakończyć. Tutaj Agnes, o, patrzcie jak pokrzywione. W ogóle nie chcę na to patrzeć, tak tragicznie wygląda. O.
raining. Kolejny dzień, 28 maja 2025. Jesteśmy spóźnieni. Welder is not. Słuchajcie, 2 miesiące w teorii dopiero. Miało być otwarcie w marcu. Ale w praktyce no ponad pół roku. O, rozwalił ścianę? Dobrze. Tutaj ma być drabina, prawda, awaryjna na zejście. Takie były wymagania straży pożarnej. I też wejście na górę. Primer na yung magpapatama pag nasa epoxy. Second na last na nasa. Pwede ba natin patulungan ko, hindi buulit na sila? Ha? Pwede natin ang patulungan, hindi buulit sila, ginagawa sila, sinaw ko, ano ba? It already closed. Closed. It's already level in the beam. So it's all done. So we'll go in there. You can see the two windows. 150 by 150. 1,50 na 1,50 m. Message kaniya, Ronel. No, zaczęli plastrować ściany. This is the plastering. Najpierw wewnątrz, potem na zewnątrz. Yan sa man. Około 2 cm cementu, tak widzę na So oko. akong i-message si Jonel. Tawagin na lang. To akurat plastrowanie ścian idzie bardzo szybko im. This standard. Before, Before. no, CF. fifteen. Bintana. Tutaj mamy łazienkę i instalują ten bidet taki do czyszczenia tyłka. So, na-install na. Kolejna maszyna z tej samej firmy, w miarę tania, bo kosztowała jakieś 150 zł do przycinania płytek. No i zdaje, podłogę kładli i cieli bez tej maszyny. Teraz to jest, wiecie, 2 razy przejedzie i ma wycięte na 8 cm płytkę. Tylko nie wiem, dlaczego tych centymetrów tutaj nie używa, tylko używa miarki. Zaraz zobaczycie. Chyba tego nie wyciąłem. Ładnie przecięte, bez ząbków. Tam ma centymetry z jednej i z drugiej strony. Tutaj oddzielają, prawda, kamienie od piasku. Tutaj widzę nową robią taką przesypywarkę. Sauna. Do robienia ścian, prawda, do cementowania. Tutaj Ninja, ma ksywę Ninja, czy tam Bruce Lee, maluje, prawda, wszystkie te miejsca spawów, żeby nie rdzewiały.
Cały czas 28 maja. O! O! Ostatni level tutaj. Jeszcze nie wiem jak to zakończyć, bo musi być oddzielona kuchnia i łazienka od całej reszty. No, siedzi i maluje, trochę mu to zajmie. Pokój Lili u nas w domu. Kazałem już, kupiłem im klej. Powiedziałem, że Agnes, żeby kupiła klej. I przyklejają, a nie cementują, na cement przyklejają do ściany. I zajęło im to dosłownie kilka chwil, żeby skończyć cały pokój. Nie wiem o czym gadają. Kolejny dzień, 29 maja. Tutaj firma energetyczna kazała nam postawić kolejny słup energetyczny, znaczy ten słup, na którym będzie kabel, bo do tego słupa ma dojść prąd, tam mają być liczniki i z tego słupa pod ziemią będą szły dopiero do resortu. Tutaj maszyna się przydaje, jak widać. To jest wykończenie dachu. Angle bar. Oglądajcie, zaraz wrócę. It's already small, so I buy another one here. Nahinis naman. Mura siya grinder siya. Nasa yan ang wala. Mas taas. Ako ang nahinis mo. O, widzę, że wymienili dysk. Bardzo dobrze. Wasze zdrowie. 29 maja, cały czas. O, plastrują ładnie, zaczyna to wyglądać. Jeszcze jak zmiotą te rusztowanie i to zobaczę, jak to fajnie wygląda. Stoliki tam postawić, bilard postawić z widokiem właśnie na jacuzzi i basen. Będzie super. No, nie mogę się doczekać. Naprawdę. Pięknie.
Ha? Trochę zalepił. Poprawi później. Dapat square po ang square ha? Na, ako, cellphone ng square. Asa man yung mga square deron? Cały czas się zastanawiam, jak wykończyć restaurację. Naprawdę to jest moja najgorsza strona. Nie wiem, jak to wykończyć. We're going to measure. Ja lubię ogólnie takie surowe rzeczy. Sige. Dach, tutaj mierzą dach. Isay, guro! 15 metrów i 15 centymetrów na 8,30. Taki jest wymiar dachu. Kazałem im kupić dłuższą miarkę, mieli tylko piątki. Wait! Asa man na? Okay na? Ha? Asa man na saan? Sa pinakagawas? Nie dotąd, do tamtąd. 15.4 lagi na eh. Oh, 15.14. 15.14? No nie, 15. Pytanie, skąd on tam ma. Timbra? So mag-allowance, so 15. So, A, 15, no. No dobra, 15. Ha? Asa man ako ikon sa ubos or dire ra sa may simento? Sa may simento ra? Tak, do cementu oczywiście. 8 point. Jeszcze i tak jest więcej, bo powinno być tam poniżej. Też ten, jeśli chodzi o płot, nie wiem, czy go nie będę zmieniał, bo tracimy dosyć dużo ziemi. Popatrzcie się, 1,5 metra tam jeszcze jest. Tu restauracja. Here they are digging for the Widzicie? Tak, żeby go przenieść te 1,5 metra w stronę tego słupu. supposedly it's 2, but To nam da no, większą przestrzeń po prostu. it's already here. So the connection is just, I mean the wire, the service strap is just one, but one wire only going to the 3 buildings. From this post, we will use it's 14 wire going to the house for permanent. Like, it's underground wire. So it will pass through that, going there. From the house to the panel board. So we need 60 meters. Because it's from above the post, then going down, then underground. Is this the last post? To jest ostatnio, co instalowaliśmy post. It's just a line. Last post. No wire for temporary, that's temporary. And we need a permanent connection already, so we will make another like this. We will put it there. Widzieliście, mogę jeszcze metr przesunąć i zyskamy po prostu więcej przestrzeni w resorcie. On this side, and it's here. Cementowanie ściany. Jestem ciekawy, jak mi to wyjdzie. Naog na bros! Iwasan na ni mo? It's nice. It's clean. Sanding. Skrobanie. 30 maja. A oni skrobią dalej naszą chałupę. Dalej skrobią chałupę, żeby wyglądała idealnie. I tak jeszcze będą skrobać, jak im nie powiem, do końca naszego przyjazdu. Ja!
Naprawdę są pracowici. Ale tu nie chodzi o to, żeby byli pracowici, żeby mieli robotę. This is before and after. Pięknie. Przed i po. Ale macie od tego maszyny. Nie musisz skrobać tego ręcznie. Kasi tawagan na din. Ganit. Sorry, pocę się po prostu z nerwów już. Gini, gini. Okay na yan, kanibata. Ano yung buhat? Skin coat. A to już widzę 4. raz robi. Na każdych drzwiach. A potem będą skrobać jeszcze, żeby było równo. Space and then like you will No i tam się daje uszczelkę. repair it. Nie, tam się uszczelkę daje. Like this one that there's no space. No. I żeby drzwi się cały czas obijały o ścianę. Uszczelkę się daje. Same here. Naprawdę. Already done. Already done. A gdzie uszczelka? They're making the scaffold. Tutaj przygotowują rusztowanie, żeby zacząć cementować ścianę, prawda? Tak będzie wyglądało moje wyjście z domu rano, z pokoju, z sypialni i będę widział taką piękną ścianę. Chyba tam sobie jakiś taki rzutnik walnę i będę sobie oglądał filmy na tej ścianie restauracji i siłowni. Pamiętajcie, w życiu nie można mieć wszystkiego. Trzeba brać takie życie, jakie jest się. Jaki jest. No, słup przyjechał. 4-inch. The scaffolding is already done. Assembled. You can already. So. O, ładnie. Yesterday and here, but the Ernesto just finished this part here. Finish it today. So to face 1 and 2, then in here, but the Rolando still plastering. Painting. Huh? Bruce Lee painting. Maluje. Drugi dzień z rzędu. Wszystkie miejsca, gdzie było spawane. Tutaj widzę, plastrują tam kuchnię. To jest właśnie na tył. Na tył dachu, prawda? Here. Ano ba? Baseboard na ito. Pokój Lili. Ito nito sa office mo magpupuan. No, that's skin float. Pięknie. Pomalowane już? So It's we done. will start. Tomorrow they will start. They said they will start removing. No, kazałem im, kurwa, powiedziałem, sorry za przekleństwo, ale powiedziałem im, że jak nie zaczną robić apartamentów w tym miesiącu, to wszystkich zwalniam. Steel Po prostu bar, very bars and the PVC. Everything. kupiliśmy specjalny płyn, zamówiliśmy, żeby oczyścić te metalowe pręty z rdzy. Change the rebars. Część będziemy musieli zmienić i całe drewno będzie trzeba wymienić. Should be 16 mm rebars. Mają plan taki, powiedziałem, że jeśli nie skończą Just 12, so do
dachu do końca miesiąca, I don't know if it's can still. to zmieniam ekipę. It's all rusty. No ciężka sprawa budowa na Filipinach, zwłaszcza jak jesteś Europejczykiem. Mam kamerę Sony A7C Mark II i jak widać na załączonym obrazku nie nagrywa 4K powyżej 50 minut, bo mi się wyłączyła. Jedziemy dalej. 3, 2, 1, start. 31 dzień maja. To jest najlepsze, co on tutaj robi. Robi zbrojenie pod ten water tank, pod zbiorniki wodne na rusztowaniu, bo tam akurat ma spawarkę. A spawarka kosztuje 300 zł. O, patrzcie, spała. Ja w ogóle tego nie rozumiem. Potem te zbrojenie trzeba przenieść i w ogóle. A zbawarka kosztuje 300 zł. To jest tydzień pracy jednego pracownika. Koniec świata po prostu. Tak jak w mojej firmie zawsze mówiłem, miejsce pracy jest najważniejszą częścią pracy. Maluję pod linijkę z milimetrowym wyczuciem. Idzie. Dobra, tutaj będzie przyłączenie mrówek do domu. Nie wiem, czy widzicie z lewej strony. To jest główne przyłączenie domu do zasilania. Pod ziemią. Zbliżamy się do końca. Jeszcze kilka minut, wytrzymajcie. Zaczęli zaczęli usuwać drewno z apartamentów, bo będzie trzeba położyć całe nowe. Jest to niebezpieczna robota, no bo tam wszystko stało od listopada 2024. Czyli przez pół roku stało tam wszystko, ponad. Przez oczywiście kolesia, który nas oszukał i ukradł kasę. Who are left in here? Plastering because Tatay Rolando just finished in this side. It's half day. Oh, stand in this part. Bardzo ładnie. Muli, asa man yung libilan? Kini ay mong libilan? Kini? Baga gidi ay. 1.5 inch siya? Nipis man dito. Bangali ka. Ah, direct sa Muli, sulta. morning baga direct. Yo, ini malak. Ini yang punya seduse. Na, ay wala. Ya, kumilak nga wala. Bigis na kumapon. They're starting removing the woods in the apartment. It's very rotten. The book. So I need to take some video. No popatrzcie, to wszystko grzyb to zjada, można powiedzieć. It's very good. To trzeba wszystko usunąć i nowe położyć. So the rain, the sun, heat of the sun. Stal jest ok, ale trzeba ją wyczyścić z rdzy po prostu. No i koniec, słuchajcie. Przetrwaliście, ci co są dalej tutaj, przetrwali 57 minut 40 sekund ostatnich 10 dni z budowy. No jest ciężko i wierzcie mi, że po prostu pocę się, denerwuję się jak to widzę, ale idzie do przodu. Czekam na wasze komentarze. Wiecie,
Ja miałem teraz operację, zamykam firmę, jest dosyć dużo zmian u nas w życiu. Mam nadzieję, że na lepsze, bo jeśli zamknę firmę, to będę miał więcej czasu, żeby tworzyć content, nie tylko taki daily blogowy, ale też jakiś konkretny, taki, żebyście mieli po prostu co oglądać u nas na kanałach i na Dudkowski De Familia i na moim kanale Defendo Gym. Też dalej budujemy resort, będziemy teraz, kolejny etap będzie wychodził, apartamenty. Liczę, że w ciągu tygodnia skończą już, zejdą z, 2 tygodni, zejdą z siłowni i restauracji i skupią się na apartamentach. Po apartamentach idzie basen i wykończenie dookoła. Jak to się tak ogląda codziennie, powiem Wam, to naprawdę ciężko. To nie jest tak, że my tylko to oglądamy. My codziennie rozmawiamy wiele godzin z Agnes i z pracownikami, z różnymi firmami, które dostarczają towar. Tutaj poza tym, że komunikacja jest problematyczna, mój angielski, ich angielski, specyficzne nazwy, to też inny sposób budowy. Jest to bardzo problematyczne. Ci, co budowali jakąś większą budowę, bo sam dom to nie jest problem, prawda? Jedziesz do sklepu, kupujesz, wiecie, i to nie jest jakiś większy problem, ale jak chcecie to zrobić naprawdę na tip-top, w standardzie europejskim na Filipinach, to jest to problem. Ja postaram się przygotować dla Was resort tak, żebyście się czuli jak u siebie w domu i żeby to wszystko fajnie wyglądało i byli wszyscy zadowoleni, którzy do nas przyjadą. I to jest mój konik i nad tym będę się skupiał. Wiadomo, nie będzie może to 5-gwiazdkowy hotel w Warszawie, ale dalej to będzie 5-gwiazdkowy hotel na Filipinach. Tak to widzę. Słuchajcie, łapka w górę, komentarz taktyczny. Oczywiście, gdyby ktoś chciał, jeszcze jest Patronite do końca sierpnia, jak mówiłem. Mamy 2 patronów cały czas i tylko 2 i bardzo im dziękuję. Oni już mają zagwarantowane miejsce w hotelu i dobrą imprezę. Widzimy się, jeśli chodzi o update z naszej budowy, w czerwcu, a w środę i w piątek 2 vlogi z naszego życia rodzinnego. Trzymajcie się, dzięki za oglądanie. Widzimy się w następnym vlogu.